Witam w świecie izotopii. Jeśli mnie teraz oglądasz, to znaczy, że temat minimalizmu w jakimś stopniu Cię interesuje. Ale czy jest to sposób na życie, który ma szansę przyjąć się szerzej, a może tylko chwilowy trend, który prędzej czy później przeminie? Na te pytania odpowiadam w dzisiejszym odcinku. Mówiąc o minimalizmie, nie mam oczywiście na myśli trendu w sztuce, który rozwinął się w latach 50. i 60. XX wieku, a który potem przeniósł się na architekturę i architekturę wnętrz. Mam na myśli sposób, styl życia, jaki wybierają ludzie jako odpowiedź na wszechobecny konsumpcjonizm zachodniego świata. Taki styl życia, jaki wybrali dwaj Amerykanie, Joshua Fields Millburn i Ryan Nicodemus, znani jako The Minimalist. Jeśli ich nie znasz, to polecam film na Netflix, który opowiada ich historię. Film ma tytuł The Minimalist, Less is More. Ich historia z minimalizmem, przygoda zaczęła się w 2009 roku i trwa do dziś, a wielu ludzi podąża ich śladem, co widać po ilości kont na Instagramie, no i kanałów na YouTubie w różnych językach poświęconych tematowi minimalizmu. Wartości, jakie propagują minimaliści, w tym ja sama, to prostota, skupienie na tym, co w życiu ważne i użyteczne, uwolnienie umysłu i ciała od nadmiaru rzeczy, spraw i problemów. Stąd bierze się upodobanie do prostego wystroju domu, odgracania szaf, szuflad, półek. Stąd bierze się powściągliwość w posiadaniu i kupowaniu nowych rzeczy. Te właśnie wartości prawie od zawsze były obecne w różnych kulturach i religiach. Filozofia stoików, japońska kultura zen, buddyzm propagują dokładnie te same wartości. Obecna moda na odgracanie, no-buy, low-buy wyzwania i szafy kapsułowe jest swego rodzaju ewolucją, współczesną wersją tej starej jak świat zasady, że przedmioty i ich gromadzenie szczęścia nie dają. Jest to obecna forma odpowiadająca obecnym czasom, odpowiedź na nadkonsumpcję, nadprodukcję zachodniego świata. Ale coraz więcej ludzi nie chce już grać w grę pod tytułem mam, więc jestem. Jeśli to więc jest ewolucja, to jaki będzie następny jej etap? Według Jamesa Wallmana, kulturoznawcy i autora książki Rzecz o zmęczenie pod angielskim tytułem Stuffocation, minimalizm nie rozwiąże problemów współczesnego świata. Opiera się bowiem na ograniczaniu, zmniejszaniu, niekupowaniu, a tego natura ludzka nie lubi. Jest jeszcze inny problem poważniejszy, bo problem gospodarczy. Nasza gospodarka ogólnoświatowa opiera się na wzroście ekonomicznym, ciągłym wzroście. Ten temat zresztą bardzo przystępnie wyjaśnia wspaniały historyk Harari w swojej książce Sapiens. Ich zdaniem minimalizm pozostanie więc stylem życia, wyborem mniejszości społeczeństwa, a z czasem przejdzie do historii tak jak ruch hipisów. Inna możliwość jest taka, że minimalizm ewoluuje w stronę eksperymentalizmu, czyli że zamiast posiadać, gromadzić, kupować przedmioty, będziemy posiadać, gromadzić i kupować wrażenia, doświadczenia i w ten sposób napędzać wzrost gospodarczy. Bilety do teatru, do opery, lot balonem lub sterowcem, kolacja w restauracji z gwiazdkami Michelina to przykłady takich doświadczeń, po angielsku experiences i stąd termin eksperymentalizm. Zamiast kupować i chwalić się ubraniami, domami, samochodami, drogimi zegarkami czy biżuterią, będziemy eksperymentować.
A ten trend już mocno napędzają media społecznościowe. Zauważ, jaki content jest na Facebooku, Instagramie, TikToku. Ludzie bez przerwy postują zdjęcia z wakacji, z wycieczek, robią zdjęcia potraw, koncertów, przyjęć ze znajomymi. Zdaniem Wallmana to właśnie eksperymentalizm zastąpi obecny konsumpcjonizm. I to jest prawdziwy trend przyszłości, a biznes już to wie i dlatego Mark Zuckerberg inwestuje w metawersję, a Elon Musk komercjalizuje loty w kosmos. A minimalizm? Moim zdaniem zawsze będzie jednak grupa ludzi, choć nie będzie to grupa wiodąca, takich ludzi, którym mniej zależy na zewnętrznym statusie, a bardziej na wewnętrznym dobrobycie. Nie będą oni gromadzili przedmiotów i nie będą też gonili za nowymi wrażeniami. Będzie to grupa, która będzie skupiona na poszukiwaniu esencji życia, na prostocie, pięknie, naturalnym pięknie prostoty życia. Czasem to poszukiwanie esencji skłoni ich do zakupu jakichś przedmiotów, czy do zakupu pewnych wrażeń czy przeżyć. Ale nie będzie to celem w samym sobie, bo zawsze będą umieli zachować umiar i równowagę. Ja lubię nazywać takich ludzi esencjalistami. A Ty co sądzisz o tych wszystkich lizmach? Mam nadzieję, że te moje dzisiejsze rozważania Cię nie znudziły, dały Ci trochę do myślenia. A jaką drogę Ty dla siebie wybierasz? Napisz mi proszę w komentarzach. Dziękuję bardzo za spędzenie tych kilku minut w moim towarzystwie i zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.